Cześć, z tej strony Przemek. Asia. Witamy Was w naszej sycylijskiej Kępie Marzeń. Witamy Was po dłuższej przerwie i tym odcinkiem zapraszamy na już trzeci sezon naszego pobytu tutaj na naszej pięknej sycylijskiej działce. Przepraszamy za hałasy, które dzieją się z tyłu, ale sporo się tutaj wokół dzieje i nasi sąsiedzi działają w kwestiach budowlanych, także dzieje się. A dzisiaj będzie elektryzująco. Mamy dla Was odcinek, w którym opowiemy Wam o tym, w jaki sposób i jak podłączyliśmy prąd u nas na działce, a także ile to będzie kosztowało. Na koniec powiemy Wam kilka słów o tym, jak Sycylijczycy świętują święta wielkanocne. To także nasz pierwszy raz, kiedy święta spędzimy poza Polską. Mając już 40 kilka lat, także większość świąt spędzaliśmy zawsze z rodziną. Także zapraszamy Was do tego filmu. I Benio. Benio też. Benio zawsze jak nagrywamy, to przychodzi. Benio, przywitaj się. I Benio się z Wami wita. Ciao. Tutaj. Ciao. Ciao ragazzi. Gato Benito. Cześć, jesteśmy Asia i Przemek. Witamy Cię w Kępie Marzeń. Jakiś czas temu kupiliśmy działkę na Sycylii na zboczu góry z budynkiem gospodarczym zwanym Magazino, który będziemy remontować, oraz przepięknym widokiem na morze. Zapraszamy Cię do śledzenia naszej włoskiej przygody. Jesteśmy już tutaj od kilkunastu dni na Sycylii i przyznamy Wam szczerze, że trochę zaskoczyła nas w tym roku aura, bo wiosna jest dość chłodna, dość deszczowa i zapowiada się, że święta w Polsce będą cieplejsze niż tutaj na Sycylii, ale na szczęście tak się złożyło, że udało nam się oczywiście z wielką pomocą Moniki jeszcze przed końcem 2024 załatwić wszystkie formalności. W grudniu czy w listopadzie? W grudniu. Tak, to jeszcze było w grudniu. Także przed końcem 2024 roku udało się załatwić wszystkie formalności, kwestie budowlane, aby podłączyć do naszej off-gridowej działki prąd z sieci. I tak naprawdę, czy to lepiej, czy gorzej, sami nie wiemy, bo od razu Wam możemy powiedzieć, że no prąd na Sycylii, we Włoszech, no nie jest tani, ale gdzie dzisiaj jest tani? No tak, ogólnie dostępna informacja jest taka, że we Włoszech prąd jest jednym z najdroższych w Europie, ale powiemy Wam, że no bez tego sieciowego prądu, biorąc pod uwagę, jak na początku naszego przyjazdu były zachmurzenie, padał deszcz, gdybyśmy go nie mieli, to nie moglibyśmy się na przykład dogrzewać troszeczkę farelką. Bo było w nocy dość chłodno, były temperatury po kilka stopni. Teraz niech Was to słońce nie zmyli, w słoneczku jest faktycznie fajnie i ciepło, ale dzisiaj jest około 17-18 stopni, a w Polsce wiemy, że jest dzisiaj 23 albo 24 stopnie. No tak, także to pogoda troszeczkę zwariowała, w Polsce cieplej niż we Włoszech, no ale w Polsce nie ma takich widoków. Tak, nie marudzimy, nie narzekamy, słuchajcie, nasza decyzja, my jesteśmy z niej cały czas zadowoleni, żebyście nie myśleli, że nie. Jesteśmy zadowoleni z tego naszego podwójnego życia na 2 domy, 2 mieszkania. Tutaj jest inaczej, inny klimat, w Polsce też jest pięknie, ale inny klimat, także nas akurat cieszy to, że żyjemy sobie obecnie teraz na 2 domy. Dobrze, przechodząc do konkretów, zdecydowaliśmy się nagrać ten odcinek z 2 względów. Po pierwsze, mieliśmy sporo pytań, czy właśnie na naszej działce jest prąd, czy jest woda, plus pojawiały się komentarze, że podłączenie prądu do takiego dzikiego miejsca na zboczu góry to będą ogromne pieniądze, to będzie mega trudne i że to w ogóle była nietrafiona decyzja. I tutaj chcielibyśmy na początek właśnie rozwiać wątpliwości i takie opinie, ponieważ uwierzcie bądź nie, od momentu złożenia i pierwszej wizyty w punkcie takim energetycznym do momentu podłączenia prądu i uruchomienia minęło
6 miesięcy. No ale to wiesz, Asiu, dzięki Monice tak naprawdę, Oczywiście. jak zwykle naszemu aniołowi niezastąpionemu, ze względu na to, że gdyby nie Monika, gdyby nie jej stacja benzynowa i osoby, które się na niej tam pojawiają, między innymi właśnie osoby, które pracują przy prądzie, no to nie oszukujmy się, mogłoby to trwać dużo dłużej, bo teoretycznie wyszło szybciej niż w Polsce. Często w Polsce trwa to około roku. Rok albo półtorej. Albo półtora, tak. Tak, oczywiście tutaj na to, że potrwało to tylko 6 miesięcy, złożyło się kilka kwestii i nie chcemy generalizować, że zawsze to tak szybko się udaje, bo to zależy od kilku kwestii. Na jedne mamy wpływ, na inne nie mamy wpływu. No i tutaj, tak jak mówiłeś, Monika i jej stacja, która jest istnym punktem informacyjnym i takim punktem wymiany informacji, spotykania się ludzi, no, okazała się dla nas zbawienna. Tak. Zacznijmy od początku. My najpierw złożyliśmy w Santo Stefano di Camastra w punkcie Enela, tak? My akurat wybraliśmy się do takiego punktu, który oferuje usługi dostarczenia prądu przez tak. różnych dostawców, bo tutaj we Włoszech jest ich co najmniej kilkunastu i możecie wybierać w różnych ofertach. Natomiast głównym dystrybutorem, a raczej głównym producentem prądu i jakby takim, który ma nadzór nad siecią energetyczną, jest firma Enel. Dzisiaj jesteśmy w Santo Stefano di Camastra w firmie Enel. Dlaczego? Dlatego, że chcemy rozpocząć procedurę przyłączenia prądu do naszej działki. Ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Powoli podpisujemy umowę. Rozpoczynamy procedurę. WhatsApp? It's okay? Yes, WhatsApp. Okay. Mamy też szczęście, że pani, która nas obsługuje, mówi po angielsku. A w pierwszym punkcie, w którym byliśmy, Pani na dzień dobry powiedziała nam, że jest zamknięte. Tak jest. Takim wzrokiem nas spiorunowała. Ah, guarda, l'ho cambiato. No, A guarda, tutaj ho fatto pani un bardzo mezzo sympatycznie numero, nas ho capito solo un obsługuje. numero. a ten punkt, w którym byliśmy, to był punkt sprzedaży po prostu energii na poszczególne nieruchomości. Zgadza się. I w tym punkcie polecamy Wam jednak udać się bezpośrednio do Enela. Trzeba wypełnić formularz, musicie udowodnić, że dana nieruchomość należy do Was, no i wypełniacie dokumenty, jakie chcecie mieć przyłącze. A jakie to, Asiu, dokumenty potrzebujemy? Najlepiej, gdybyście mieli akt notarialny z zakupu Waszej nieruchomości. W naszym przypadku starczyła umowa przedwstępna, bo nie mieliśmy jeszcze, bo było za szybko po akcie notarialnym, nie mieliśmy dostępnego aktu notarialnego. Oczywiście musicie mieć swoje dokumenty tożsamości, musicie mieć codice fiscale, bo to jest potrzebne do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Dobrze, gdybyście mieli zaprzyjaźnioną osobę, która mówi po włosku, ponieważ ten numer będzie wykorzystywany przez osoby, techniczne, takich techników, które muszą się pojawić na Waszej nieruchomości i zrobić taką wizję lokalną, jak wygląda teren, jaka jest odległość od najbliższego słupa i w którym miejscu ma stanąć słup. A oni mówią Oni mówią tylko po włosku i najpierw dzwonią, więc tutaj no, niezbędny jest telefon do przyjaciela. Tak jest. Kolejnym etapem, jak już złożycie wszystkie dokumenty, jest przyjazd takiego techniko na miejsce na Waszą nieruchomość i zmierzenie odległości od najbliższego słupa energetycznego. Jesteście w stanie powiedzieć, w którym miejscu chcecie, aby ten słup stał, żeby Wam, nie wiem, nie zasłaniał widoku, tak jak u nas stoi właśnie fajnie sobie na tyle domu, nie zasłania nam tego pięknego widoku, jak widzicie. No i na podstawie właśnie tych wyliczeń ten techniko przekazuje dokumenty do dostawcy, a dostawca wylicza Wam cenę, jaką zapłacicie za przyłącze. Tak. Po takiej wizycie w ciągu mniej więcej 2 tygodni dostajecie wyliczenie oraz dostajecie taką mapkę, która będzie pokazywała, którędy oni planują, że będzie szła linia i ile będzie po drodze słupów. I od razu na tej mapce będziecie widzieli, czy
słup na przykład będzie stał na działce waszego sąsiada. A to istotne. A to jest bardzo istotne. Możecie oczywiście, jeśli zobaczycie ten projekt, możecie się na niego nie zgodzić, bo na przykład nie będzie wam pasowało przejście tej linii energetycznej, bo będzie wam właśnie zakłócać widok i zawsze możecie poprosić o wycenę na przykład z jakiegoś innego miejsca, ponieważ jeśli odpiszecie, bo to dostaje się mailem, jeśli odpiszecie, zaakceptujecie tą ofertę z ceną i z mapką, no to już musicie za to zapłacić. Z tego, co ja kojarzę, macie tak naprawdę rok na podjęcie decyzji, czy wam taka cena i takie warunki odpowiadają. I teraz właśnie kwestia sąsiada. Musicie mieć pozwolenie od sąsiadów. Jeżeli dany słup, w naszym przypadku były akurat postawione 3 słupy, zaczynając od naszego słupa za domem, plus 2 na górce. Pokażę wam za chwilkę przeloty dronem, jak to wygląda. Wyszło około ilu? 150 metrów? 130. 130. I jeden słup akurat musiał stanąć właśnie na działce sąsiada, a drugi słup już stanął u nas, 2 słupy tak naprawdę. Jeden na szczycie na górze, a drugi zaraz za domem, już na naszej działce. Ale właśnie musieliśmy mieć pozwolenie od tego sąsiada i tutaj znowu, ponieważ my mamy wielkie szczęście, że spotkaliśmy tutaj na Sycylii naprawdę fantastycznych ludzi, przyjaznych, takich jak Monika, ale też właśnie Luka z Sarą, którzy akurat znali tego właściciela tej działki, no i dogadali się z nim i załatwili nam po prostu to pozwolenie. W naszym imieniu zapytali go, czy wyraża zgodę na to, żeby postawić słup. Akurat tak się złożyło, że kiedy nas tu nie było, on przyjechał na takie wakacje, czyli to było okolice sierpnia, bo ta osoba też tu nie mieszka na stałe. No i podczas tej wizyty podpisał, bo to też jest specjalny formularz, na którym ta osoba musi wyrazić zgodę na to, żeby taki słup u niej stanął. Podpisała i już z tym kompletem dokumentów mogliśmy załatwiać sprawę dalej. I tu taki punkt do zatrzymania się. No, znamy historię tutaj lokalnie, że niestety sąsiedzi nie wyrażali zgody na to, żeby postawić u nich słup. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz może być taka, że wy osobiście nie jesteście w stanie, czy nawet wasi znajomi, zidentyfikować, kto jest właścicielem danych działek, jeśli to jest powiedzmy jakiś większa odległość. I wtedy identyfikacją i jakby kontaktem z tymi ludźmi zajmuje się już sam Enel, no ale naturalnie to dość mocno wydłuża proces. Także wtedy trzeba przygotować się na wiele miesięcy więcej. Czyli jaki morał, kochani? Jak zwykle, warto dobrze z ludźmi żyć, gdziekolwiek byśmy nie byli i to uważam, że to jest taki morał najistotniejszy, bo zarówno w Polsce może być i łatwo, i trudno podłączyć prąd i tak samo jak widzimy tu we Włoszech. Też może być i trudno, i łatwo. No u nas jakoś tak, że staramy się pozytywnie nastawiać do życia, staramy się dawać pozytywną, dobrą energię i też z ludźmi dobrze żyć, dostosowywać się, szanować też tutaj miejsce, w którym jesteśmy. Mamy wrażenie, że dzięki temu jakoś ci ludzie są dla nas bardziej przyjaźni i mili i dzięki temu łatwiej nam się tutaj po prostu żyje. I kiedy myśleliśmy już, że najcięższą rzecz mamy za sobą, czyli mamy mapkę, był u nas techniką, mamy zgodę sąsiada, ja podpisałam tą wycenę oraz zrobiłam przelew na konto podane przez firmę, no to myślałam, że sprawy zaczną się toczyć, no ale okazało się, że nie do końca, no bo akurat niestety osoba w tym punkcie pośredniczącym totalnie nie wiedziała, co dalej zrobić, co komu odesłać, dlatego polecamy wam bezpośrednio kierować się do Enela. Jak się okazało, należało założyć sobie oddzielne konto klienta na stronie Enel Dystrybucja i przez tą stronę odesłać także takie warunki techniczne zrobione przez Technico. Tam też macie wskazane, co musicie przygotować do momentu pojawienia się tej ekipy budowlanej u was na działce. A co musicie mieć przygotowane, jeżeli chodzi o
działkę i podłączenie Wam tego prądu, musicie mieć przede wszystkim przygotowaną skrzynkę na licznik elektryczny. Jeżeli macie już budynek, możecie go przytwierdzić do budynku, tak jak tą skrzynkę oczywiście, tak jak my przytwierdziliśmy przed naszym właśnie wyjazdem, lub jeżeli jeszcze nie macie budynku, macie pustą działkę, musicie postawić w okolicach słupa, no, w niedalekiej odległości, również taki właśnie słupek na wysokość 2,5 metra, tak mówią przepisy. Kiedy to macie przygotowane, to cała biurokracja, ta energetyczna powinna ruszyć, ponieważ Enel składa wniosek do Waszej gminy o pozwolenie na wykonanie prac budowlanych i w międzyczasie Enel tam wybiera sobie podwykonawcę z danej okolicy i kiedy już to wszystko, że tak powiem, jest załatwione, to pojawia się ekipa podwykonawców, którzy kopią otwory pod zaplanowane słupy, zalewają je betonem, a potem montują, i tutaj dla mnie to było zaskoczenie, metalowe słupy. One nie są betonowe. Nie są betonowe, one są w środku puste, także no po to pewnie, żeby też nie były tak ciężkie. Z daleka one się wydają, jakby były betonowe, ale one są stalowe. Na jaką głębokość wkopali, nie wiemy, bo nie byliśmy na miejscu. Monika nam nagrywała filmiki, tutaj możecie zerknąć, zobaczyć, że Monika oczywiście przyjechała, nadzorowała, żeby wszystko nam dobrze tutaj zrobili, żeby słup postawili w odpowiednim miejscu, żeby były dobrze wkopane, zabezpieczone. Także Moniko, dziękujemy Ci jak zwykle. Jesteś niezastąpiona. Jesteś po prostu... Jesteś naszym project managerem naszego projektu Sycylia. Dzięki też, Moniko, za to, że ogarnęłaś tutaj nam ten prąd i słup stoi w idealnym miejscu, takim, którym sobie wymarzyliśmy, za domem, nie zasłania nam widoku. Dziękujemy Ci z tego miejsca bardzo serdecznie. I teraz pewnie to, co interesuje Was najbardziej, czyli Cena. pieniądze. Ile to nas kosztowało? Sama skrzynka, w której ma być schowany licznik, to kwota około 50 euro. Te skrzynki są dostępne w każdym sklepie elektrycznym. Jeśli chodzi o samo podłączenie, to cena zależy od tego, jak daleko jest oddalony najbliższy słup, gdzie można się podłączyć. To na stronie także samego właśnie Enela możecie znaleźć wyliczenia. Cena zależy też od tego, jaką chcecie mieć moc przyłączeniową. W każdym bądź razie, w naszym przypadku, kiedy my zdecydowaliśmy się na 3 kW, ta odległość wynosiła 130 metrów, musieliśmy postawić 3 słupy, to cena wyniosła 570 euro. Dlaczego 3 kW od razu na szybko Wam powiem? Bo stwierdziliśmy, że więcej nie potrzebujemy, a po drugie tak naprawdę chodzi nam też o opłaty, bo teraz właśnie będzie kwestia związana z opłatami, ponieważ zapłaciliśmy 570 euro w pierwszej fakturze, po czym za jakiś czas przyszła nam kolejna faktura. Tak, w momencie, kiedy prąd został już podłączony do naszej działki, to w styczniu dostałam kolejną fakturę. Na kwotę? Kolejnych 500 kilkudziesięciu euro. Było to dla mnie szokiem, bo uznałam, że już za prace budowlane zapłaciłam. Aczkolwiek, przerwę Ci, uważam, że nawet 1000 euro, słuchajcie, za te prace, które oni wykonali na odległość 130 metrów, na polskie to wychodzi około 4,5 tysiąca, 5 tysięcy złotych, to uważam nadal, że to i tak nie jest aż tak dużo. Ale przy kolejnych fakturach, bo akurat nasz dostawca energii wysyła faktury co miesiąc, to co zapłaciłam w tej pierwszej fakturze okazało się taką prognozą na kilka miesięcy do przodu, w związku z czym teraz taka opłata stała za samą możliwość korzystania z prądu jest pobierana po prostu z tej nadpłaty, którą poczyniłam na początku roku. i ile mamy stałej opłaty miesięcznie? W naszym przypadku stała opłata z podatkami to jest mniej więcej 31 euro. Konsultowaliśmy się też z innymi naszymi znajomymi. Jest to mniej więcej podobna kwota, a także u innych dostawców. Waha się właśnie w granicach 30 kilku euro za sam fakt posiadania możliwości korzystania z prądu, czyli to są takie opłaty stałe.
Jeśli chodzi o cenę samej energii elektrycznej, to średnia cena... Plus, minus. Tak, jeszcze nie dostaliśmy rachunku za używanie prądu. Myślę, że to nastąpi z kolejną fakturą. Natomiast, tak jak sprawdzałam, to jest mniej więcej 30-32 eurocenty za 1 kWh już z podatkami. Czyli Także około... złoty 20, złoty 30, w zależności jak stoi euro. Więc widzicie, nie jest tanio. Jest drożej niż w Polsce. Tak jest drożej, ale tak jak Asia powiedziała, no słuchajcie, dzięki temu, że jest ten prąd, to mogliśmy się ogrzewać farelką. Teraz akurat ta pogoda, ta Sycylia, która przywitała nas pogodą deszczową i pochmurną przez pierwszy tydzień i niskimi temperaturami, to dzięki temu, że mieliśmy prąd, byliśmy w stanie tu po prostu funkcjonować, no bo wcześniej, jak wiecie, prąd uzyskiwaliśmy z panelu fotowoltaicznego i tego Fossibota. Też dawał radę oczywiście, ale pod warunkiem, że słońce codziennie nie świeci. Przez kilka godzin. Przez kilka godzin. Tak. Dodatkowo, ponieważ wiedzieliśmy, że już będziemy mieć prąd, tym razem przywieźliśmy ze sobą mały elektryczny piekarniczek. Tak, tutaj możecie właśnie zerknąć na przyjazd. I już mieliśmy okazję robić sobie, właśnie odpiekać, a to pizzę, a to inne włoskie tutaj. Kurczaczka, fryteczki, także nie musimy liczyć tylko na smażone jedzenie, a nic nie jest tak dobre jak taka świeżo wyjęta z piekarnika pizza. Pewnie najlepsza byłaby z pieca opalanego drewnem, ale cieszymy się także z naszego elektrycznego piekarnika. I jak jesteśmy przy piekarniku, to powiedz, Asiu, o swoich tipach. Tak, lubię szukać oszczędności wszędzie. Szukałam jakiegoś budżetowego piekarnika, takiego elektrycznego, niedużego. Udało mi się znaleźć na portalu aukcyjnym, a że był ze zwrotu i miał małe wygniecenie w obudowie, to kupiłam go za 50% ceny. Tada! Tak, a ja po czym go rozkręciłem, wyklepałem, wyprostowałem. Jak blacharz. No, skręciłem na nowo i piekarnik wygląda w porządku. Także teraz będziemy mogli piec oprócz pizzy, może właśnie jakiś serniczek na święta polski, Tak jest. albo biała kiełbaska z piekarnika. Z żółeczkiem, Tak, tak jest. także tak płynnie przechodzimy do tego naszego kolejnego tematu, jakim są święta we Włoszech, święta wielkanocne. Tak, nie pokażemy Wam w tym filmie, jak one wyglądają. Pokażemy Wam ewentualne przygotowania i jakie tradycje są tutaj na Sycylii związane z Wielkanocą. To co już wiemy na ten moment, to w całych Włoszech, prawie chyba w całych, na pewno na Sycylii, nie ma tradycji święcenia koszyczków. Natomiast sklepy w tym momencie uginają się od dwóch bardzo tradycyjnych dla nich produktów. Jeden to jest Colomba Pasqua, czyli takie ciasto drożdżowe z różnym nadzieniem, ono może być. To jest typowo taki chlebek właśnie wielkanocny. Colomba to oznacza gołębicę, więc jest to taki symbol pokoju, miłości, zmartwychwstania. Także we wszystkich sklepach są te ciasta, w barach, w cukierniach i jest to bardzo tradycyjny taki także prezent, który się przynosi, jak się idzie w gości na święta. Taka nasza babka wielkanocna. Drugim bardzo popularnym tu produktem są wielkie jajka czekoladowe. Ale zamiast mówić, zabierzemy Was na krótkie, przedświąteczne zakupy. Nasze zakupy przedświąteczne zaczynamy od mojego ulubionego carpaccio z ricottą, kawki i oczywiście z Moniką w barze Bar da Franco, w naszym ulubionym. Wychodzimy z Bar da Franco i idziemy się przejść do kościoła, może zobaczymy, jak to tam w kościele wygląda. I jak zwykle w Bar da Franco Właściciel, pan Franco, poczęstował mnie dodatkowym gratisowym ciasteczkiem. tak jest. A zobaczcie, ta uliczka tutaj naprawdę jest piękna. To jest ta uliczka, która prowadzi od Bar da Franco do Porta Messina. Także naprawdę bardzo ładna, urokliwa. Tutaj mamy te łowieczki. Tak, z kamienia, także bardzo ładnie, urokliwie. Dzisiaj fajna pogoda, słoneczko, także idziemy dalej. Jesteśmy właśnie tutaj teraz przy tym Porta Messina. Dzisiaj
Też ten turkus może bardzo ładny. Wczoraj na naszym Instagramie puszczaliśmy Wam właśnie relacje, jak morze pięknie wyglądały z tęczą, także zapraszamy też Was na nasz Instagram, bo tam często wrzucamy takie krótsze relacje. No ale tutaj to miejsce naprawdę też jest piękne. No i jesteśmy przy kościele Chiesa Madre. Też go pokazywaliśmy już przy okazji Santo Stefano. Jak nie widzieliście tego filmu, to zapraszamy. No i zobaczymy, jak w kościele jest przyzdobione. Widać, że ludzie są, więc może będzie coś się w środku działo. Według tradycji sycylijskiej ksiądz w Wielki Post przekazuje dzieciom woreczki z ziarnami, które te hodują w domach i przynoszą do kościoła w Wielki Czwartek, by pięknie, jak widzicie, udekorować ołtarz młodym zbożem, który jest symbolem odradzającego się życia, nadziei i zmartwychwstania. Figura tej czarnej Madonny to jedna z 3 figur, które biorą udział w uroczystej procesji wielkopiątkowej i są obnoszone po mieście, by na sam koniec spotkać się w jednym wyznaczonym miejscu wraz z figurą Chrystusa w szklanej trumnie oraz Chrystusa ukrzyżowanego. Tu jest przygotowywana figura Jezusa, który jest w grobie i podczas potem procesji ta trumna z Jezusem spotyka się razem ze statuą z Matką Boską. Idziemy sobie dalej mniejszymi uliczkami. Gdzie, Monika, jesteśmy? My jesteśmy na San Sebastiano. San Sebastiano i zobaczcie, też pięknie. Kwiaty już przygotowane do sprzedaży na święta. Asia oczywiście nie mogłaby obyć się bez kwiatów na święta. Także fajna, piękna kwieciarnia. Skuza, grazie. Co to za kwiaty sobie już kupiłaś? To są gardenie. To są Gardenie? takie jak jeszcze bardziej pachnące niż że... Okej. Ale już stroik wielkanocny. Grazie, buona Pascha. No i tak chodzimy po tych uliczkach i Monika nas prowadzi po właśnie takich sklepach niemarketowych, gdzie wszędzie wszystko jest. To są kapery. Pomidory suche, tu jest oregano. Okay. Tu są... Pachnie pełno, że tak pięknie pachnie. Cześć! Dziękuję Wzajemnie. A tutaj też jajeczka swojskie, a nie ze sklepu. Także fajne takie sklepy właśnie, wiecie, na boczku, w ulicach komercyjne, gdzie to wszystko świeże pachnie po prostu.
Jak widzicie, mamy wielkie szczęście właśnie z tą Moniką, że nas prowadza po różnych miejscach i naprawdę odkrywamy na tym wyjeździe na nowo Santo Stefano. Zmierzając już Ku końcowi. ku końcowi, ponieważ Wy ten film będziecie oglądać w wielkanocną niedzielę, w pierwszy dzień świąt, to chcieliśmy Wam serdecznie złożyć najszczersze życzenia. Życzymy Wam ciepła rodzinnego, przede wszystkim bliskich właśnie relacji w rodzinie. Nieważne co na stole, ale ważne co wokół stołu. Cieszenia się z małych rzeczy, jednoczenia się, realizacji najskrytszych marzeń. Tego Wam życzymy, pięknej pogody, którą Wy pewnie będziecie mieć. Pogody ducha przede wszystkim, bez względu na to, jaka pogoda otacza nas na zewnątrz. Dokładnie tak. Także ciepła, pokoju, radości Odwagi. i bądźcie ze sobą, poświęcajcie sobie czas. Po obejrzeniu tego filmu odłóżcie już telefony i skupcie się na rodzinie. Dziękujemy Wam jak zwykle za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy Was do obserwowania kolejnych filmów. Myślę, że będą się pojawiać co 2 tygodnie. Miejmy nadzieję, zobaczymy z naszego właśnie 3. pobytu tutaj na sycylijskiej działce, z 3. naszej edycji. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Wolność i pokój. Arrivederci! Do zobaczenia następnym razem. Hej!